Everyday Stories. Zaprasza Maja Zabawska. Cześć, zapraszam na ostatni odcinek pierwszego sezonu Everyday Stories, czyli podcastu Deloitte Poland o różnorodności, równości i włączaniu w miejscu pracy. Ja nazywam się Maja Zabawska i doskonale wiem o tym, jak ważna jest bezpieczna i otwarta kultura pracy. Dlatego do mojego podcastu zapraszam gości i gościnie, którzy swoimi historiami, inicjatywami i wartościami zaświadczają, że inkluzywne środowisko pracy jest po prostu najlepszym miejscem. Dziś porozmawiamy o różnicach międzykulturowych i o tym, jaką rolę mogą odgrywać w miejscu pracy oraz jakie wyzwania wiążą się z nią. Moimi gościniami są Oktawia i Oktawia, jeśli możesz wymówić poprawnie swoje nazwisko, będę ci wdzięczna. Z wielką przyjemnością. Na początku cześć. Poprawna wymowa to Zhang. Oktawia Zhang, która jest starszą konsultantką w zespole e-commerce oraz Kasia Socha, tutaj nie mam problemów z wymową, starsza menedżerka w zespole CE Government and Public Services. Obie dziewczyny mają duże doświadczenie w międzynarodowym środowisku pracy oraz nie boją się trudnych tematów i obie aktywnie działają w naszej sieci pracowniczej Multicultural at Deloitte. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Oktawia jest product managerką w branży IT. Kiedyś musiała się mierzyć z seksistowskimi komentarzami, ale uważa, że teraz jest o niebo lepiej. Pracuje w międzynarodowym środowisku, które jest otwarte i dla którego różnorodność jest w ogóle ważnym tematem. Jako sinolożka z wykształcenia jest bardzo wrażliwa na język i stara się być inkluzywna językowo, czyli nie stosować jakby automatycznie języka lokalnego, informować, kiedy język ulega zmianie w trakcie komunikacji i bardzo dobrze wie, jak ważne jest użycie słowa dzień dobry czy cześć w rodzimym języku osoby, z którą rozmawia. Kasia jest project managerką z dużym doświadczeniem w międzynarodowych firmach, gdzie komunikacja w języku angielskim, a także wysoki standard współpracy międzynarodowej były na porządku dziennym. Pracowała też za granicą, czasami czując się tam jak Polka ze wschodu. Z drugiej strony w Polsce doświadczała często hierarchiczności, barier językowych czy kultury wykluczenia. Działa na rzecz inkluzywności, a jednocześnie dobrze wie, jak to jest być outsiderką jako kobieta w górnictwie albo warszawianka studiująca w Krakowie. Tak jest. Jak zwykle zależy nam, żeby ten podcast był dostępny dla jak największej liczby osób, dlatego mamy podpisy w języku polskim i angielskim, a także zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy. Do tego znajdziecie nasz podcast na YouTubie oraz w waszych ulubionych platformach streamingowych. Natomiast, żeby udostępnić go również osobom niewidomym i słabowidzącym, opiszę teraz w studio, w którym siedzimy, a także to, jak wyglądamy. Nasze studio to standardowe studio Deloitte. Siedzimy przy stole z mikrofonami. W tle mamy biało-zielony neon Everyday Stories. Ja mam czarne, sięgające podbródka włosy, ciemne oczy, biało-różową, kwiecistą bluzkę. Natomiast moje gościnie, Oktawia, ma również czarne włosy, też sięgające do podbródka, może trochę dłuższe niż moje. Błękitną, pudrową, nie pudrową, ale taką ciemniejszą, błękitną, satynową koszulę i srebrny, grubszy łańcuszek na szyi. Kasia natomiast ma długie, ciemnoblond włosy, niebieskie oczy, różową właśnie pudrową koszulę i srebrny, cienki łańcuszek. Także dziewczyny bardzo ładnie się tutaj różowo-błękitnie komponują. Po tym opisie myślę, że możemy przejść do samego podcastu i zacznę pierwszym, jak zwykle, trochę kontrowersyjnym pytaniem, bo chciałam was zapytać o to, czy uważacie, że Polacy akceptują osoby inne niż oni? I to pytanie w pierwszej kolejności kieruję do Oktawii, bo Oktawia często spotyka się z taką sytuacją, że ludzie niekoniecznie podejrzewają, że jest Polką. Oktawia, oddaję ci głos. Tak, nawet często dla żartu zdarza mi się mówić, że ja się uczę polskiego dopiero 2 lata i ludzie naprawdę w to wierzą. To znaczy myślą, że zakładam ze względu na moje pochodzenie, jestem takim geniuszem. Otóż nie jestem. Taką biegłość w języku można nabyć tylko faktycznie, myślę, będąc tutaj i to od samego urodzenia. Odpowiem na to pytanie chyba jak prawdziwy konsultant. To zależy. Myślę, że to zależy oczywiście od środowiska, od społeczności. Ale ja powiem tak, że dopóki ktoś mi nie da znać, że
widzi, że jestem inna, to ja się tutaj czuję jak u siebie. Najczęściej to się zdarza poprzez jakiś może czasami niemiły komentarz, albo nawet ciekawość na zasadzie, od kiedy tu jesteś? I dla mnie to jest naturalne, że przy mojej biegłości musiałam się tutaj urodzić, albo chociażby, nie wiem, wychować, tak. Więc myślę, że generalnie idzie to w coraz lepszym kierunku, ale też trochę myślę, że w związku z sytuacją, jaką mamy teraz na świecie, czasami może przychodzić niektórym trudność w akceptowaniu ludzi innych od siebie. Ale też mam taką obserwację, że jak byłam dzieckiem, to bardzo rzadko widziałam osoby wyglądające inaczej niż powiedzmy ktoś, kto mógłby zostać podejrzany o bycie Polakiem. A teraz jak wchodzę do autobusu, czy też nawet gdzieś wyjadę poza Warszawę, to widzę jednak... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Osoby wielu ras, tak? Tak. Różnorodność chyba. Tak, widzę różnorodność, dokładnie. I mam wrażenie, że już nie robię takiej sensacji jak kiedyś. Zwłaszcza jak otworzę usta. A powiedz jeszcze, Oktawia, ty urodziłaś się w Polsce? Zgadza się, ja się tutaj urodziłam. Moi rodzice tutaj studiowali w latach 80. I co ciekawe, oni mówią mi, że całe szczęście, że wtedy w Polsce tak mało ludzi mówiło po angielsku, bo to ich zmusiło do nauki języka polskiego. Więc my właśnie na przykład w domu posługujemy się językiem polskim. A twoi rodzice pochodzą z? Chin. Z Chin. Tak. To jeszcze chciałam dla naszych gości doprecyzować. Tak. To mogło nie wybrzmieć. Dobrze, to teraz jeszcze zadam to pytanie Kasi, która nie ma może takich doświadczeń jak Oktawia w Polsce, ale no chociażby pewnie obserwujesz, jak ta sytuacja wygląda i też będąc w sieci multikulturowej myślę, że zwracasz na to szczególną uwagę. Jak najbardziej. Ja tutaj przychylam się do typowej konsultanckiej odpowiedzi. To zależy. A nawet trochę bym zmieniła, odpowiedziałabym pytaniem na pytanie, czy jakakolwiek nacja akceptuje ludzi innych niż swoja. I na pewno do pewnego stopnia, każda tak, ale tak samo w każdym kraju, wśród każdej narodowości jest gdzieś ten patriotyzm i pewna niechęć albo ciekawość innych narodów. Bo też pojawia, zresztą w samym przedstawieniu tego podcastu mówiłam o tych różnicach kulturowych, bo to jest takie pojęcie, z którym często się spotykamy, bo zastanawiam się też czasami mówiąc o różnicach kulturowych, to nie jest też taki trochę wytrych do posługiwania się jakimiś stereotypami, w takim sensie, że to jest takie trochę, wiecie o co mi chodzi, bez powiedzenia o stereotypach, właśnie nie wiem, tłumaczymy coś różnicami międzykulturowymi, czy nie wiem, macie takie też jakieś poczucie, czy raczej uważacie, że to jest, nie wiem, związane powiedzmy z kontekstem pracy w międzynarodowym środowisku i tak dalej? Ja bym powiedziała, że tych stereotypów na pewno jest bardzo dużo i one są w nas. Wzrastamy w nich od dziecka i czasami one są zupełnie nieświadome. Słyszymy, że ktoś jest z danego kraju i natychmiast mamy wiele skojarzeń. I pozytywnych, i negatywnych. Myślę, że to nawet jest poza naszą kontrolą i na takim bardzo podświadomym poziomie. Pewne asocjacje z danymi narodowościami. A z twojej perspektywy, Oktawia? Ja gdzieś kiedyś czytałam, że stereotypy po prostu pomagają nam układać świat i przetwarzać informacje. Więc myślę, że po coś są, ale też warto mieć z tyłu głowy, że świat jest teraz tak powiązany i tak różnorodny i raczej się przełamują te bariery. I czasami myślę, że to też nie jest taki wielki błąd posługiwać się tymi stereotypami, natomiast warto mieć umiejętność wychodzenia poza nie. Ja na przykład mierzyłam się ze stereotypem bycia bardzo dobrą w matematyce jako dziecko. Nie byłam bardzo dobra w matematykę jako dziecko. Więc, ale jest to przyjemny stereotyp. To nie jest moim zdaniem coś... No nie wiem, jak one są pozytywne, to oczywiście wtedy wszystko gra, nie? Tak. Chodzi mi o to tylko, że stereotypy często to jest takie słowo nacechowane negatywnie, a myślę, że są też pozytywne, choć nie do końca właśnie sprawiedliwe, bo ja czasami myślę, ludzie podejrzewali mnie, albo nie wiem, ciężko to nazwać jakimś ciężarem, ale oczekiwało się ode mnie więcej, a że będę po prostu szybciej coś łapać, albo będę lepsza w coś.
A byłam całkiem normalna, tak jak większość dzieci w Polsce. A w pracy na przykład spotkałaś się z jakimiś stereotypami właśnie dotyczącymi ciebie? Stereotypami typu, że ktoś jest pracowity, to nie, ale mierzyłam się z jakimiś takimi nieprzyjemnymi uwagami albo takimi, to się ładnie po angielsku nazywa unwanted attention i nie wiem, czy mamy jakiś dobry odpowiednik w języku polskim. Natomiast tak, te 10 lat temu, jak zaczynałam pracę w zresztą międzynarodowej Polskiej Agencji Kreatywnej, to otrzymywałam takie dwuznaczne wiadomości i to nie było przyjemne. Ale co można mieć przez dwuznaczne wiadomości? No na przykład panowie zwłaszcza lubili rozmawiać ze mną na temat swoich przekonań odnośnie osób o moim wyglądzie, bo myślę, że nie kojarzyli mnie z moim pochodzeniem, albo nawet po prostu nie wiedzieli, no ale potrafili coś powiedzieć na przykład o tym, że lubią oglądać filmy pornograficzne z Azjatkami. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, bo zupełnie nie spodziewałam się, że ten wątek akurat wypłynie w czasie naszej rozmowy, ale ja mam trochę podobne doświadczenia z tym, kiedy na przykład mówię o tematyce osób LGBT+, i zauważyłam, że szczególnie teraz może mniej, ale na początku, kiedy właśnie wyszłam z takim informacją, tak, wyautowałam się, byłam w kilku takich dziwnych sytuacjach, że właśnie ktoś traktował to jako niekoniecznie jakby w stosunku do mnie bezpośrednio, wychodząc z jakimiś komentarzami, nie wiem, o charakterze, nie wiem, powiedzmy erotycznym, ale na przykład uznawał, że jestem osobą, z którą może dyskutować różne kwestie dotyczące życia seksualnego na przykład. Bardziej niż z innymi. Bardziej niż z innymi, co dla mnie absolutnie nie jest równoznaczne, bo to, że taka jest moja orientacja, to jakby nie równa się z tym. Także to jest bardzo, bardzo też ciekawe, że szczególnie myślę w kontekście kobiet być może, jakby to bycie w jakiejś mniejszości, która, bo umówmy się, na przykład lesbijki też mają bardzo określony jakby kontekst kulturowy, jeżeli mówimy na przykład o pornografii, to myślę, że to faktycznie może działać. Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to jest, co mówisz. No tak, nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, takich wiadomości, więc dla mnie to też był szok, ale z przyjemnością potwierdzam, że to już nie ma miejsca. Myślę, że to już na nikim nie robi wrażenia, to jak ja wyglądam i w Deloitte na pewno nie poczułam, że jestem inna. W ogóle zaskoczyło mnie to właśnie, jak rzadko otrzymywałam pytania na temat swojego pochodzenia, czy mojej historii, że to dla wielu moich kolegów i koleżanek było normą, że wyglądam tak, jak wyglądam i mówię tak, jak mówię. To jest bardzo miłe, szczerze mówiąc. Poczułam się swoja. Dobrze. Kasia, ciebie zapytam o to samo, tylko pewnie trochę bardziej z perspektywy twojej pracy za granicą, bo już w samym intro wspominałam o tym, że czasami się czułaś właśnie tą Polką ze wschodu. Chętnie, ja też swoją drogą też mam za sobą właśnie 2 lata pracy w Wielkiej Brytanii. Jestem bardzo ciekawa właśnie jakby twojej tutaj jakby opinii o tym, jakby czy ty czułaś właśnie, że pewien stereotyp jest do ciebie przyczepiany? Jak najbardziej. Miałam takie poczucie, że jestem z Polski. Co więcej, miałam takie poczucie, że to jest coś, co świadczy na moją niekorzyść. Te wyjazdy, ta praca, czy te odczucia były głównie na początku mojej kariery. Też ma znaczenie to, że siedziba firmy, czy w ogóle firma pochodziła gdzieś z tak zwanego zachodu. Więc ja byłam tą osobą z oddziału i stanowiłam zdecydowaną mniejszość, bez znaczenia do jakiego kraju pojechałam, czy wręcz byłam jedyną osobą reprezentującą cały nasz region. I dzisiaj mogę z dużą pewnością stwierdzić, że to przeświadczenie było w mojej głowie. Ono nie do końca było, czy nie umiem teraz przytoczyć przykładów, żeby faktycznie ktoś mnie potraktował gorzej, bo jestem z Polski. Myślę, że to było przeświadczenie i absolutnie moje, że to ja przyjeżdżam z tego gorszego kraju, z tego bloku wschodniego, czyli z tego kompleks, mniej rozwiniętego. Taki typowy kompleks Polka czy Polki czy Polaka. Dokładnie tak. Ale czy też na przykład wpływu na to nie ma rozwój, którego Polska doświadczyła, prawda?
x lat versus Absolutnie. teraz wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy na mapie. Już chyba nikt nie pyta, jak mówisz, że jesteś z Polski, czy jesteś z Niderlandów, chociaż może? Wiesz co, znaczy myślę, że dużo się zmieniło, tak jak mówisz, ale nawet sądząc po moich niedawnych wakacjach, gdzie spotkałam starsze małżeństwo, znaczy starsze w sensie takie powiedzmy po 60 z Wielkiej Brytanii, jak powiedziałam, że ja i moja żona jesteśmy z Polski, to od razu zaczęli mówić o tym, jak pracowici są właśnie osoby z centralnej Europy i jak to mają oczywiście tam sprzątaczkę jakąś, czy tam kogoś takiego z Polski, czy też z Litwy, czy skądś inąd, więc jakby myślę, że gdzieś tam to nie do końca jest tak, że ten stereotyp zupełnie umarł, ale myślę, że faktycznie to, co Kasia powiedziała, że to częściowo jest jednak w naszej głowie, myślę, że jest prawdą, ale też, no mówię, ja akurat mówię w kontekście pracy w Wielkiej Brytanii, z jednej strony bardzo czułam tą taką brytyjskość, chociażby w miejscu pracy, bo czuję się tę imperialną naturę tego kraju i też podejście, to się przekłada też na podejście na przykład do pracy i jakby takie trochę podejście, że jakby jeśli to, co my robimy, czy jak działamy, jakby trochę takie narzucanie tego jakby innym krajom, powiedzmy, i to było dla mnie wyczuwalne, ale też było dużo takich sytuacji, gdzie na przykład na jakiejś imprezie z bardzo różną muzyką. Zaczęłam akurat bardzo tak żywiołowo zareagowałam na jakąś piosenkę z lat 90. chyba, albo początku 2000. Taki był kiedyś zespół Hanson's Brothers i właśnie senior manager taki, który tam było, mówi do mnie, ale to ty znasz ten zespół? Ja mówię, no tak, no tam Hanson Brothers. A on mówi, a to oni są u was popularni? Ja mówię, no w latach 90. czy 2000 byli, czy jakby on zakładał, że być może ten eksport muzyki właśnie po 20 latach dotarł do Polski, tak? Więc to było dość zabawne. Więc oczywiście, że są też realne stereotypy, ale myślę, że faktycznie część z nich to jest jakby kwestia tego, co my mamy w sobie i co sobie niesiemy, tak jak Kasia mówisz, a część no to są faktycznie rzeczy, które myślą o nas inni. No ale też chyba nie zostaje bez wpływu to jakby dane lata, moment otwarcia granic i to, że jednak bardzo dużo ludzi z Polski w pewnych latach wyjeżdżało za chlebem, brali się za różne prace fizyczne i był taki moment, gdzie czy w Anglii, czy w Belgii, czy w innych krajach no, zdecydowana większość Polaków przebywających tam wykonywała proste prace fizyczne. I z tym się Polak w tamtych krajach w danym momencie kojarzył po prostu. A miałaś na przykład coś takiego, że czułaś, że jesteś jakby nie wiem, reprezentantką swojego kraju, że ktoś cię traktuje jako taki, nie wiem, taką właśnie, nie wiem, żywe uosobienie właśnie... To brzmi strasznie odpowiedzialnie. Nie wiem, czy ja się tak czułam, ale zawsze odpowiadając na pytanie, opowiedz nam coś o swoim kraju, albo jakie u was są tradycje, albo co się robi na święta, no w pewien sposób odpowiadasz za cały naród, tak? I za całą Polskę, więc ogromna odpowiedzialność. Nie, ale nie czułam aż takiego brzemienia na ramionach. A ty, Oktawia, właśnie, czy ty bardziej jakby właśnie, jak określasz swoją tożsamość? Czujesz się bardziej Polką, Chinką, jakby miksem? Czuję się bardziej miksem i lubię mówić, że jestem w 90% Polką i mam w sobie tak 10% chińskości. I tak jak usłyszałam to pytanie, to ja na przykład czuję ogromną odpowiedzialność. Ogromną, bo wiem, że na przykład jak ja zachowam się w jakiś sposób i ze względu na audiencję albo przypiszą tą cechę Polakom, albo przypiszą tą cechę Chińczykom. Więc... Czyli ty masz jakby podwójne brzemię. Tak. I szczerze mówiąc, bardzo to wpływa na mnie. Zawsze staram się przez tą świadomość naprawdę być bardzo uważna i pamiętać o tym, że ludzie mogą mnie postrzegać w różny sposób, ale tak, czuję to i myślę, że może to wynikać z tego, że właśnie będąc chińskiego pochodzenia w Polsce, no bardzo często jednak miałam takie wrażenie, ze względu, że nie było wcale tak dużo tutaj ludzi z tej części świata, że jak spotkają mnie, jak się w jakiś sposób zachowam, to zostanie to przypisane wszystkim. Okej. Czyli nawet jakby pewnie byłaś bardziej tego świadoma niż powiedzmy na przykład Kasia, mając na sobie tylko jeden, czy też ja na przykład, bo ja na przykład też nie miałam takiego poczucia, że tutaj reprezentuję jakiś naród kiedykolwiek, więc chyba u ciebie to być może jakby ze względu właśnie na tą bardzo dużą świadomość tego, pewnie to brzemię faktycznie mogło być cięższe. Tak, myślę, że jak byłam młodsza, mogłam bardziej odczuwać swoją inność, a teraz to już naprawdę, dopóki mi ktoś nie uświadomi, to ja w ogóle nie mam wrażenia, nie pamiętam o tym.
A powiedzcie, słuchajcie, czemu się w ogóle zaangażowałyście w sieć multikulturową? Oczywiście trochę z tego, co już powiedziałyście, pewnie to wyjaśnię, ale jakby teraz pytam o wasze takie personalne motywacje, dlaczego właśnie ta sieć i dlaczego w ogóle stwierdziłyście, że to jest warte zaangażowania? No ja w zasadzie od zawsze pracowałam w firmach międzynarodowych, w międzynarodowych zespołach, gdzie są ludzie z różnych krajów i różnego pochodzenia. Lubię poznawać ludzi. Wydaje mi się, że każda kultura niesie ze sobą coś ciekawego i każda osoba niesie ze sobą coś ciekawego. Więc taka sieć zdecydowanie dla mnie naturalnym i oczywistym miejscem, poza spotkaniami projektowymi w pracy, gdzie mamy wymuszone to spotkanie, trafienie na siebie. To taka sieć, gdzie zupełnie dobrowolnie wymieniamy się informacjami, poznajemy swoje kultury. Jest naturalnym miejscem. A Oktawia? Ja szczerze mówiąc dołączyłam, ponieważ cały mój zespół jest w Łodzi i chciałam po prostu poznać więcej ludzi w Warszawie i wtedy hurtowo dołączyłam do wielu sieci, też do sieci Proud, tak? Tak. I mając z tyłu głowy, że jednak mimo tego, że sama jakby ludzie postrzegają mnie przez stereotypy i jestem wrażliwa na to, to wiem, że sama w sobie też mam jakieś stereotypy i stwierdziłam, kurczę, gdzie lepiej przełamać je jak w takiej sieci. Więc też chciałam, jakby uznałam, że to jest moja odpowiedzialność, żeby się nauczyć czegoś o innych i tak samo, tak jak jestem sojusznikiem LGBT, natomiast wiem, że mam jeszcze sporo do nauczenia się i stwierdziłam, że nikt się nie obrazi, jeżeli będę zadawać pytania, a to jest ta grupa, której chcę zadawać pytania. Także chciałam się po prostu też czegoś dowiedzieć. To było nawet właśnie niezwiązane z pracą, a z ciekawością. Zresztą dodam, że Kasia też jest uczestniczką wielu sieci. Też bardzo aktywnie działa chociażby w sieci Neuro, która już tutaj nas odwiedzała, także żeby nie było, że tutaj mamy dużo osób, które należą do wielu sieci naraz. Dobrze, to jak właśnie już zeszłyśmy trochę na ten temat pracy, to chciałabym to pociągnąć, bo myślę, że właśnie jakby taka współpraca, jeżeli mamy zespoły międzynarodowe, albo na przykład jeżeli pracujemy z klientami, którzy są z innych krajów chociażby, bo to też jest jakby oddzielny temat, ale trochę połączony, jakby nie jest to proste, oczywiście, z oczywistych względów, więc powiedzcie proszę, jakby jakie są wasze doświadczenia w tym zakresie, jakie są, nie wiem, na przykład dobre praktyki, które obserwujecie, albo złe praktyki, które obserwujecie i w ogóle jak postrzegacie tego typu pracę, tak, właśnie w zespole międzynarodowym albo właśnie z międzynarodowym klientem. To nie wiem, Kasiu, chcesz zacząć? Mogę zacząć. Zawsze jest to ciekawe. Zawsze wychodzą jakieś niespodziewane rzeczy, drobiazgi, jak chociażby to, że dla jednych lunch jest świętością, a dla drugich wyjście z pracy jest świętością i wolą poświęcić lunch. I mamy tutaj jakiś... Ja jestem w pierwszej grupie, od razu powiem. Odmienne podejście, zwłaszcza jeżeli faktycznie w zespole mamy wiele bardzo odmiennych kultur, to wtedy powiedziałabym, że robi się wesoło. A żeby też drugą część poruszyć, co z tym zrobić, to najlepiej na początku się poznać, wymienić kilka takich podstawowych ground rules, jak się do siebie zwracać, co z przerwą lunchową, w jakich godzinach pracujemy. Nawet takie super basic informacje potrafią uniknąć nieprzyjemności. To prawda. Ja na przykład pracuję i teraz zaszufladkuję ludzi z kilkoma regionami, EMEA, APAC, NA i UK i wiem, że EMEA po prostu między 12 a 14 to nie ma co im wrzucać spotkania. Odrzucą wszyscy są na lunchu i żeby, kurczę, nie wiem, koniec świata, ale oni idą na lunch. Co na przykład w przypadku polskich zespołów tego nie odnotowałam. Wiem, że ludzie oczywiście biorą sobie tą przerwę, ale są o wiele bardziej elastyczni w tym zakresie. Idą na kompromisy. Z kolei na przykład, jeżeli chodzi o APAC, to tam zdecydowanie... Czyli rozumiem, że mówimy o Azji i Pacyfiku. Tak jeszcze powiem, bo może niekoniecznie wszyscy absolutnie posługują się tymi skrótami. Tak, to była Europa i Middle East, Bliski Wschód. Tak, Bliski Wschód.
A teraz o APAC-u, czyli Asian Pacific. To na przykład w APAC-u trzeba być bardzo dokładnym i oni zdecydowanie unikają spotkań online, wszystko wolą robić mailowo. Myślę, że to może wynikać też z tego, jak wielką barierą może być dla nich wypowiadanie się w języku angielskim. Więc tak. Jeżeli chodzi o jakieś takie praktyki, to co w zasadzie ja zawsze uskuteczniam na spotkaniach, to zamiast założyć, jak się wymawia jakieś imię, pytam. I to jest naprawdę bardzo drobna rzecz, ale tak otwiera drzwi i tyle, ile ja usłyszałam takich bardzo miłych wiadomości później, że ojejku, jak miło, że zapytałaś, jak się poprawnie wymawia moje imię. No, nawiązałam z takiego prostego pytania naprawdę wywiązuje się fajna relacja z kolegami i koleżankami z pracy. Także polecam. Też ludzie pytają mnie, jak wymawiać moje imię, bo jak widzą W, to po angielsku się przecież wymawia inaczej i wymawiają to naprawdę czasami w bardzo interesujący sposób, ale tak, bardzo chętnie pytają i zawsze później przepraszają, jeżeli źle wymówią. Słuchajcie, właśnie skoro jesteśmy w tematyce jeszcze sieci, pracy i tak dalej, to w ogóle chciałam bardzo pogratulować sieci multikulturowej, bo w zasadzie dużo dokonaliście jako grupa. Pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest tematyka świąt innych niż polskie, takie publiczne bądź religijne, które są jakby uwzględnione w naszym kalendarzu przez ustawodawcę. Chodzi oczywiście o święta i jakieś dodatkowe dni wolne, ważne z perspektywy danej narodowości czy religii. I tutaj swoją drogą też dzięki sieci multikulturowej dowiedziałam się o tym, że to jest coś, co też wynika poniekąd z polskich przepisów, ale musi być wprowadzone przez pracodawcę, czyli że można zamienić, znaczy zapewnić pracownikowi, który jest innej narodowości albo innej religii, że będzie miał dni wolne w swoje święta, czy tam w swoje jakieś dni ważne z jego perspektywy. No i w zamian po prostu odpracowuje je w jakieś dowolne dni, czy to są właśnie te standardowe nasze święta, czy to są po prostu, nie wiem, weekendy albo inne dni wolne. No i w tej chwili dzięki, że tak powiem, inicjatywie waszej sieci wprowadzamy to. Niedługo będziemy to, chyba w przyszłym miesiącu będziemy to ogłaszać. Więc chciałam też w ogóle zapytać o to, gdzieś jak to waszym zdaniem rezonuje i jak to gdzieś tam w sieci być może było podnoszone. Ja nie byłam uczestniczką tego całego procesu, natomiast przypomina mi się sytuacja, gdzie koleżanka właśnie chciała obchodzić chińskie święto. To jest święto wiosny, które bywa w lutym, marcu, kwietniu nie jestem przekonana, luty, marzec. I to jest takie święto bardzo rodzinne, taka wręcz wigilia na polskie, że wszyscy spotykamy się rodzinnie, są określone potrawy, są określone jakieś tradycje i z punktu widzenia osoby chińskiego pochodzenia nieobchodzenie tego święta jest bardzo bolesne, tak jak myślę, dla ludzi z Polski. Bolesne bywa brak możliwości obchodzenia Wigilii, czy to jest się religijnym, czy nie, bo to już jest też takie święto rodzinne. My też obchodzimy, mimo że, w sensie my, moja rodzina, mimo że nie jesteśmy wyznania katolickiego. I tam była taka trudna sytuacja, ponieważ ta koleżanka prosiła o wolne. Coś tam zadzał się tam jakiś, no myślę, po prostu różnice kulturowe w komunikacji. Ona w końcu tego wolnego nie dostała, mimo że zakomunikowała, ale może powiedzmy, no coś tam w tym procesie poszło nie tak. No i w końcu zamiast normalnie przygotowywać się cały dzień do tego święta, dopiero o 4:00 skończyła pracę. I było to dla niej bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Myślę, że tak jakby dla każdego było to bolesne. Tym bardziej, że właśnie przecież w Deloitte bardzo jest duży nacisk kładziony na inkluzywność, na różnorodność i tak naprawdę jeden dzień wolny nie sądzę, aby cokolwiek zmienił, no ale wyszła taka sytuacja, jaka wyszła i myślę, że to jest właśnie super osiągnięcie, żeby uniknąć tego typu sytuacji i no nie wiem, dla mnie to jest ewidentny dowód na to, że jako organizacja
Deloitte jest skłonny do zmian i do improvementów, do ulepszeń. No, dlatego też chodzi o takie zmiany systemowe, bo wiele takich rzeczy, które właśnie dzięki sieciom też wprowadzamy, właśnie staramy się wprowadzić na zasadzie systemowej, bo żeby właśnie nie było sytuacji, że bo mamy dużo bardzo otwartych, nie wiem, menadżerów, dyrektorów, partnerów, ale czasami albo komunikacja może nie zadziałać, albo po prostu jakby gdzieś tam jednostkowo, nie wiem, ktoś może uznać, że tak albo inaczej, więc jakby nie chcemy, żeby pracownicy jakby musieli jakby w ogóle zastanawiać się nad tym, czy będzie im coś przysługiwało, czy nie, tylko właśnie chcemy, żeby to było zorganizowane systemowo. Dlatego teraz właśnie myślę, że w momencie, kiedy takie święta zostaną wprowadzone systemowo, no to nikt nie będzie miał już jakby żadnych wątpliwości co do tego. Będzie się można powołać na konkretną politykę i uniknie się w ogóle takich sytuacji, nie? Że ktoś właśnie na przykład nie otrzymuje wolnego, bo ze względu na swoje święta. Także... I myślę, że super, że to właśnie zostaje w ten sposób znormalizowane. Nie trzeba ubiegać się o dzień ekstra wolny ze swojego urlopu po to, żeby to 1 czy 2, najczęściej tyle mamy, takich naprawdę super ważnych świąt rodzinnych czy religijnych, które chcemy spędzić w swoim tempie i w swoim wymiarze. Mamy w regionie kilkanaście co najmniej krajów, kilka religii, więc a tych świąt takich naprawdę super ważnych jest kilka. Tak. Więc myślę, że to nie powoduje destabilizacji, a daje pracownikom naprawdę poczucie komfortu i normalizuje ten temat. Zdecydowanie. No i tym bardziej zachęcamy w ogóle, jeśli ktoś nie ma w firmie wdrożonego, to myślę, że to jest naprawdę, a ma taką powiedzmy bardziej międzykulturowych pracowników, no to myślę, że to jest warte zdecydowanie rozważenia praktyka. Także tutaj to jeden z sukcesów sieci, ale też nie można zapomnieć o drugim, czyli komunikacji w języku angielskim. Znaczy ona oczywiście w Deloitte funkcjonuje od dawna, no bo nie we wszystkich biznesach, ale w dużej części naszego biznesu mamy pracowników niekoniecznie mówiących w języku polskim. I mieliśmy oczywiście zawsze komunikację tłumaczoną na język polski, na język angielski, ale bywało też tak, że na przykład niektóre ważne dokumenty z perspektywy chociażby pracowniczej, gdzieś tam funkcjonujące w intranecie czy jakiejś strony, niekoniecznie i nie zawsze było jednak na ten język angielski tłumaczone i to jest coś, co też sieć multikulturowa podniosła i naprawdę była bardzo taka, powiedziałabym, wytrwała w swoich działaniach i monitorowaniu w ogóle tej sytuacji. No i myślę, że udało nam się w tej chwili doprowadzić do sytuacji, kiedy naprawdę ten brak tłumaczenia na angielski jest absolutnym jakimś wyjątkiem i wypadkiem przy pracy. Także myślę, że to też jest taki super osiągnięcie. A jednocześnie myślę, że ten temat prowadzi nas do również takiej części, o której chciałam porozmawiać, czyli o temacie języka. Bo myślę, że też na co dzień się z tym spotykacie. Właśnie czy polski, czy angielski, czy w ogóle może jeszcze jakiś inny język od czasu do czasu, w zależności od sytuacji, bo no, mamy często sytuację, że powiedzmy jest środowisko dominującej części polskie u nas w pracy, ale powiedzmy jest osoba, która nie mówi po polsku i jakby jak wtedy działacie wy? Co zalecacie? Co polecacie? Dla mnie dosyć naturalne jest to, że obojętnie czy to ja jestem tą jedyną osobą nie mówiącą w danym języku, czy jest ktoś inny, to po prostu znajdujemy wszyscy wspólny język i posługujemy się takim, który wszyscy rozumieją i dla których on jest naturalny. To dotyczy zarówno spotkań wewnętrznych, tym bardziej spotkań z klientem. Oczywiście są takie wstawki, o których tutaj mówiłyśmy, typu dzień dobry. Jak rozmawiamy z klientem francuskim czy włoskim, samo to powiedzenie dzień dobry, jak się masz, czy tak samo oni się starają po polsku powiedzieć. To jest zawsze miły aspekt, ale jednak całość dyskusji najlepiej, jeżeli jest prowadzona w języku, który wszyscy rozumieją, bo jeżeli nagle dwie osoby zaczynają bez uprzedzenia rozmawiać w języku, którego część nie rozumie, no to jest to po prostu niekomfortowe. Nie wiemy, co oni powiedzieli, czy to było dobre, złe, czy tylko coś wyjaśniają. Oczywiście można to uprzedzić. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, rozmawiajmy w języku, który dla wszystkich jest zrozumiały. No tak, ja na przykład pracuję w zespole, gdzie jesteśmy jako Polacy mniejszością i ze względu na to, że tematy są stricte techniczne, czasami jednak jest trudno mi zrozumieć w języku angielskim, o czym jest mowa.
i zawsze uprzedzam, że teraz poświęcę 30 sekund, muszę porozmawiać tutaj z kolegą, żeby mi bardzo szybko wyjaśnił. I zazwyczaj koledzy i koleżanki zespołu bardzo się w sumie, nie wiem, jak głupio to nazwać, ale cieszą z tego, jak szybko rozmawiamy między sobą po polsku. To zawsze jest bardzo pozytywny odbiór tego i też często jak mamy członków zespołu właśnie posługujących się tym samym innym językiem, zachęcam właśnie, jeżeli jest problem z dogadaniem się, no to usprawnimy to i możemy po prostu dać każdemu x minut czasu czy sekund czasu, żeby bardzo szybko to wyjaśnić. Generalnie na moich spotkaniach zespołowych, gdzie właśnie pracujemy z dużą liczbą ludzi posługujących się naprawdę bardzo, bardzo wieloma językami, jednak próba posługiwania się nawet łamanym angielskim to jest bardzo dobrze odbierane i nie wstydźmy się mówić po angielsku nie na poziomie C2. W sensie myślę, że takie zachęcanie też kolegów i koleżanek do mówienia, czy też proponowanie im jakiejś takiej pomocy w zredagowaniu czegoś, czy przejrzeniu czegoś. Ja w swojej pracy w IT, a to nie jest... Wydawałoby się, że angielski jest tutaj naprawdę must have, a nie jest. Naprawdę dużo ludzi potrafi kodować, nie mówiąc po angielsku. Ale widzę, że właśnie taka otwartość i takie wspierające podejście naprawdę zachęca ludzi, żeby... Myślę, że teraz już nikt się nie śmieje, jak ktoś mówi po angielsku. No ale na pewno ja zaobserwowałam w swoim zespole, tak jak dołączałam, że to był na początku zdecydowanie polski zespół, że były jakieś opory. Natomiast z czasem już tam wszyscy przestali się przejmować. Na zasadzie dogadajmy się po prostu, tak? Nieważne jaki jest poziom. Tak, natomiast ja też odnotowuję jakby innego rodzaju problem, bo właśnie mówimy o tym, że właśnie jeśli mamy, nie wiem, powiedzmy 1 czy 2 osoby, które nie mówią po polsku, to przejdźmy na angielski, ale czasami to też jest problematyczne, bo na przykład załóżmy, jeśli mamy, nie wiem, na przykład jakąś komunikację do dużej grupy i nie wiem, 1 czy 2 osoby nie mówią po polsku, a czasami te osoby, które mówią po polsku, niekoniecznie świetnie mówią po angielsku i czasami na przykład chcąc dotrzeć naprawdę z jakimś ważnym przekazem, w pewnym sensie przechodząc na angielski też poniekąd dyskryminujemy te osoby, które właśnie mówią po polsku, ale nie mówią świetnym angielskim i nie do końca można do nich dotrzeć, więc myślę, że zmierzam do tego, że czasami są takie właśnie trochę takie paragrafy 22, takie trudne sytuacje, gdzie jakby nie zawsze jest dobre wyjście. Myślę, że tutaj oczywiście może być wyjściem, przynajmniej tak ja sądzę, że można tę komunikację na przykład w takiej sytuacji przeprowadzić po polsku, ale na przykład zapewnić albo tłumaczenie dla osób nie mówiących po polsku, albo jakąś dodatkową jakby sesję na przykład, gdzie one usłyszą to tak, żeby mogły to zrozumieć. Chociaż tutaj też pewnie będzie to zależało od właśnie rodzaju komunikacji, nie zawsze to będzie dostępne, więc jakby na pewno zawsze są jakieś wyzwania z tym związane, nie? Więc nie jest to takie czarno-białe, powiedziałabym zawsze. Wrócę do tego, że Oktawia jest językoznawczynią, chociaż od razu wiem, że to nie jest tak, że jesteś ekspertką w tym temacie i że studia były dawno temu, ale właśnie myślę, że a propos języka też takim ciekawym wątkiem w multikulturowości jest to, że tak jak zawsze mówimy, język kształtuje świadomość i tutaj mamy teorię, właśnie hipotezę naukową, to jest hipoteza, tutaj sobie zajrzę, żeby nie pomylić, Sapira-Whorfa, czyli prawo relatywizmu językowego, czyli to jest taka teoria, według której język, którym się posługujemy, kształtuje nasze myśli i sposób rozumienia rzeczywistości. I tak bazując na posługiwaniu się różnymi językami, tutaj jeszcze w twoim przypadku, Oktawia, zakładam, że chińskim, jakby czy faktycznie widzicie jakby takie różnice w tym, kiedy się porozumiewacie w poszczególnych językach i jak wtedy ten komunikat wychodzi, no chociażby nie wiem, taki panowanie i paniowanie w języku polskim versus na przykład takie w ogóle nieużywanie tego typu form w języku angielskim, nie? Oj tak, ja przez chwilę miałam karierę jako tłumaczka i powiem, że to w pewnym momencie już mówiłam na przykład do osoby, do której mówiłam w języku polskim per ty, a do osoby, która mówiła w języku angielskim per pan. Już mi się tak wszystko mieszało. To jest w pewnym momencie naprawdę duże wyzwanie. Natomiast na pewno jest jakieś przełożenie na hierarchizację, bo na przykład w języku angielskim to mamy po prostu you, w języku polskim mamy pan, pani, a w języku chińskim mamy na przykład stanowisko. Co w ogóle już oczywiście tworzy taką hierarchiczność w rozmowie,
że od razu ustawia ciebie w jakimś miejscu, nie takiej bardzo równej pozycji wobec twojego rozmówcy, więc na pewno język kształtuje rzeczywistość, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Mi się nawet zmienia głos, jak ja mówię w języku chińskim. Więc myślę, że warto to mieć właśnie na uwadze i być na to otwartym, że jak ktoś do nas mówi w języku angielskim i właśnie tworzy zdania, które mogą brzmieć trochę dziwnie, to mieć z tyłu głowy, że ta osoba tłumaczy ze swojego rodzimego języka i dać tej osobie trochę więcej wyrozumiałości i spróbować czytać między wierszami albo dopytać się, o co chodzi, bo czasami nieporozumienia wychodzą właśnie z tego, że wszyscy posługujemy się po prostu nie pierwszym językiem. Tak. To i fajne są też przemyślenia osób, które wychowują się w wielu językach. Rodziców mają z jednego kraju, w szkole uczą się w jeszcze innym języku, a potem się przeprowadzają i są w 3. czy 4. tak naprawdę. To z moich rozmów z takimi osobami wynika, że często mają zupełnie inne działki, że tak naprawdę myślą w różnych językach, bo ten dom, emocje, takie rzeczy wiążą się z tym językiem, w którym rozmawiali z rodzicami, szkoła, nauka z tym językiem, w którym się uczyli. No i tak jak rozmawiamy, tak, język niesie ze sobą bardzo dużo dodatkowych rzeczy, emocji, sposobów funkcjonowania, czy tej hierarchii, czy innych rzeczy. Dla mnie na przykład językiem pracy jest i od zawsze, od bardzo dawna jest angielski. I nawet łapię się na tym, że pewne rzeczy profesjonalne, formalne, ja nie wiem, jak je powiedzieć po polsku, bo ja ich używam, czy czytam o nich głównie po angielsku. To tak jakby paradoks może w drugą stronę, ale ponieważ angielski nie był moim ojczystym językiem, nigdy nie będę mówiła tak jak native i spraw jakichś takich osobistych, czy o podróżach, nadal to też będą obarczone tłumaczeniem z polskiego, jakimiś błędami, bo myślę po polsku. Tak. No ja właśnie mam takie też doświadczenie, bo jako 16-latka wyjechałam na rok do Stanów, mieszkałam w Salt Lake City z Mormonami, także też było bardzo ciekawie, ale właśnie tam, no wtedy to był tam 97-98 rok, więc to jeszcze taki wczesny internet, wiecie, jeszcze w ogóle nie było komórek, nie było Skype'ów i takich historii, więc ja faktycznie byłam tam mocno odcięta od języka polskiego i pamiętam, że tam zaczęłam śnić po angielsku nawet, to było ciekawe doświadczenie. Potem mieszkając na przykład 2 lata w Wielkiej Brytanii już tego nie miałam, bo byłam jednak dość cały czas ten kontakt z językiem polskim funkcjonował, a wtedy, kiedy wycięty został ten kontakt z językiem polskim, to faktycznie zaczęłam śnić po angielsku, ale też był to taki bardzo emigracyjny okres w moim życiu, bo wtedy w paczkach przychodziły do mnie książki typu Lalka, Lord the Dream, Chłopi, więc ja po prostu jak taka prawdziwa emigrantka czytałam i po prostu musiałam się uczyć, żeby potem zaliczyć przedmioty z Polski, więc bardzo taki, to był no taki naprawdę taki emigracyjny okres w moim życiu, takie przeżycie i takie poczucie łączności właśnie z polskością i z Polską i wtedy sobie uświadomiłam, że nie chcę mieszkać tak na stałe nigdzie indziej niż w Polsce, bo właśnie ten język jednak na przykład chociażby to, że nie wiem, jest jakaś wspólnota doświadczeń typu, nie wiem, wspólne dobranocki, czy jakiś taki kontekst kulturowy jest jednak super ważny, ale właśnie nawiązując do tego, o czym mówiłaś, ja się uczyłam bardzo intensywnie historii sztuki będąc tam i na przykład też mi jest w tej chwili czasami trudno posługiwać się, na przykład nie znam terminologii, którą tam poznałam po angielsku, jakby nie znam jej w języku polskim, nie? Więc absolutnie to się zgadza, że jakby jest takie przesunięcie. A jeszcze w kontekście tego, co mówiłaś o z kolei wychowaniu, mój szwagier, który jest anglistą, wychowuje swoje dzieci w języku angielskim, chociaż są Polakami. I na przykład jednym z jego takich argumentów, żeby tak właśnie, pomijając chęć nauczenia dzieci wczesnego wieku języka angielskiego, ale jednym z argumentów, który właśnie podaje, to jest to, że on nie chce powielać jakby błędów swoich rodziców, to znaczy jakby pewne rzeczy wychowawcze uważa, że po prostu używając języka angielskiego jakby on jakby automatycznie wymyka się tak jakby kopiowaniu pewnych schematów i nawet takiego podejścia do tego, w jaki sposób te dzieci wychowuje, nie? Więc jakby to nie tylko jest kwestia języka jako takiego, ale w ogóle całego jakby tego, co ten język niesie ze sobą. Dokładnie. Więc to tak na marginesie. To jeszcze chciałam tutaj, nie ciągnąc tych wątków, bo nagle mi się oczywiście uruchomiło ich wiele,
Chciałam was zapytać właśnie, czy macie jakieś takie dobre praktyki, na przykład jeżeli właśnie jesteście w tym już multikulturowym środowisku, na przykład jak informujecie o tym, że zmieniacie język, w jakich to jest sytuacjach, tak, czy właśnie jak to komunikować? Ty wspominałaś o tych właśnie takich drobnych sytuacjach, kiedy musisz coś skonsultować na przykład z innymi, ale macie może jeszcze jakieś inne przykłady? Myślę, że warto na pewno powiedzieć cel, w jakim się teraz będziecie komunikować, że to właśnie, żeby nie było takiego poczucia, że jest jakieś obgadywanie, powiedzieć, że muszę wyjaśnić to i nie rozumiem w ogóle, co ta osoba do mnie mówi. I myślę, że będzie szybciej po polsku. Tak, będzie mi po prostu szybciej i łatwiej, zamiast rozmawiać o czymś 5 minut, porozmawiam jedną. Więc cel moim zdaniem też dążenie do tego, żeby ta wymiana jednak trwała jak najszybciej, żeby nie kazać tym ludziom czekać na spotkaniu, aż ja tutaj, nie wiem, odbędę jakąś mega długą rozmowę z moim kolegą czy z moją koleżanką, więc cel, dążenie do tego, żeby to było jak najkrótsze. Myślę, że właśnie otwartość na to, żeby się nie obawiać popełniania błędów w danym języku. To czasami prowadzi do naprawdę śmiesznych anegdot, do których potem można wrócić. Tak teraz przywołuję sobie ten wątek poczucia gorszości, bo wydaje mi się, że powodem, dla którego ludzie nie mówią w języku angielskim, bądź mają jakieś opory, jest to, że że czują, że ich język po prostu, ich znajomość języka nie pozwoli im się bardzo kwieciście wyrażać. No ale naprawdę nie ma lepszego sposobu niż po prostu trenować ten język. I myślę, że nawet brak obawy o to, żeby dopytać tego rozmówcę, idąc bardzo naokoło, czy rozumie, o co mu chodzi. Myślę, że tak naprawdę teraz, jak żyjemy w takim międzynarodowym środowisku, ten angielski jednak łamie bariery. Nie bez powodu myślę, że jest międzynarodowym językiem i ludzie są naprawdę bardzo otwarci na to, żeby dojść do porozumienia, że nie ma tam... Nie trzeba być takim aptekarsko jakby dokładnym czy perfekcyjnym. Tak. I też warto chyba mieć z tyłu głowy to, co powiedziałaś, że dla wielu nacji, z którymi pracujemy, tak samo jak dla nas, ten angielski jest drugim językiem. Tak samo oni się go uczyli i trochę może go kaleczą, tak samo my. I jakby spotykamy się na takiej samej podstawie, nie rozmawiamy z Brytyjczykiem szekspirowskim językiem i nikt od nas takiego nie oczekuje. I myślę, że też im dłużej się pracuje, tym więcej miało się okazji usłyszeć osoby na wyższych stanowiskach, teoretycznie lepszych, mówię to w cudzysłowie, którzy mówią z super silnym swoim lokalnym akcentem i w ogóle się tym nie przejmują. Albo bardzo kaleczą ten angielski, bo robią pełną transformację ze swojej gramatyki i też się nie przejmują. Chodzi o to, żeby się skomunikować, powiedzieć. I nie chodzi mi o to, żebyśmy oczywiście kaleczyli, ale żebyśmy próbowali i nie wstydzili się tego, jak mówimy, bo to lepiej się próbować dogadać niż wcale, tak? Tak, bo to też może być odebrane na dwojaki sposób. Taka próba dogadania się to jest, myślę, bardzo pozytywny znak i ta druga osoba, jak widzi, że próbujesz coś bardzo ważnego przekazać, też będzie bardziej otwarta. No a myślę, że tak jak analizuję też swoje sytuacje z pracy, bardzo często właśnie ludzie się usztywniają i poprzez ten komunikat, w związku z tym, że jest wypowiedziany w drugim języku, i też warto pamiętać, że to jest drugi język, ta osoba może w swoim języku brzmieć bardzo miło i uprzejmie, ale po prostu tłumaczy 1 do 1, albo używa słów, które według niej mogą coś znaczyć, a znaczą coś innego. I warto zawsze dopytać, warto pytać o zaimki, warto pytać o wymowę imienia i warto dopytać, o co tak naprawdę chodzi, bo czasami to tak naprawdę nawet chodzi o to, żeby wykazać dobrą wolę. Słuchajcie, myślę, że tak powoli będziemy zmierzać do końca naszego podcastu. Tutaj było dużo ciekawych wątków poruszonych. Myślę, że mogło być jeszcze ich o wiele więcej, ale na koniec zapytam was w zasadzie, co z waszej, no bo jakby włączanie, no to wiadomo, to nie są tylko procedury, system, oczywiście to jest bardzo ważne, ale to też są ludzie. I jakby taki, co z waszej perspektywy, z waszego doświadczenia, czy z tego, co myślicie, że mogłoby zadziałać, jakby wy jako osoby chciałybyście, żeby z takiej właśnie multikulturowej perspektywy, gdzie wchodzicie powiedzmy w jakieś takie międzynarodowe środowisko, co wy byście chciały, żeby jakby się zadziało, żebyście wyczuły się włączone, tak, w taki zespół, czy w taki projekt?
Ja myślę, że godziny spotkań, naprawdę. Czasami jak widzę jak patrzę na godziny spotkań, ja jestem bardzo uważna na to, żeby w miarę możliwości dopasować się do strefy czasowej osoby, z którą chcę się spotkać. Zawsze sprawdzam, czy to się mieści, a jeżeli ma być poza jej godzinami, to też pójdę na kompromis i ja wstanę pół godziny wcześniej albo zostanę pół godziny wcześniej. Myślę, że tego typu elastyczność ze strony tej drugiej osoby byłaby dla mnie dużym plusem i to zawsze bardzo miłe, jak ktoś na przykład napisze na czacie, no ale Oktawia, bo mój zespół głównie jest w Stanach Zjednoczonych, ale Oktawia pracuje w europejskiej strefie czasu, więc spróbujmy w miarę wcześniej. To naprawdę jest bardzo miłe i chciałabym widzieć tego troszeczkę więcej. Okej. Kasia? Myślę, że tak jak powiedziałaś, to nie tylko język, ale w ogóle zwrócenie uwagi, zwłaszcza nawet jeżeli to jest jednorazowe spotkanie, z taką ciekawością podejście do drugiego człowieka. Skąd jesteś? Co jest ciekawego w twoim mieście? Czym twój kraj może się pochwalić? Jeżeli rozmawiamy z kimś, kto nic nie wie, co jest fajnego w twojej okolicy. Jak będziesz tutaj, to zapraszam, polecę ci kilka miejsc. Ja bardzo dobrze wspominam takie sytuacje, gdzie ja gdzieś wyjechałam i ktoś z firmy lokalny powiedział, a to ja ci polecę, tu możesz pójść, tu jest fajne miejsce, tu jest fajna restauracja, albo wręcz powiedział otwarcie, to może tam parę osób z biura dzisiaj wychodzi, to dołącz do nas. Takie zaproszenie włączające, czy zainteresowanie się właśnie tą inną kulturą, to są, oczywiście może być to różnie odebrane, to jest ryzyko, gdzie jest granica tego zainteresowania, ale ciekawość drugiego człowieka i dostrzeżenie tych różnic, chęć poznania go chyba zawsze jest dobra. Dzięki raz jeszcze, dziewczyny. To był ostatni odcinek Everyday Stories. Zachęcam serdecznie do odkopania poprzednich odcinków, które warte są obejrzenia, bo rozmawialiśmy w nich między innymi o poprawności politycznej, o neuroatypowości, o różnych formach rodzicielstwa. Wyjaśniliśmy też, dlaczego warto rozmawiać w miejscu pracy o orientacji seksualnej oraz co mają do zyskania z różnorodności biali, heteroseksualni, sprawni mężczyźni. Mówiliśmy również o równości płci i dlaczego powinna ona zaczynać się w domu, a także dzisiaj w końcu o multikulturowości. Moje gościnie i moi goście mieli wiele naprawdę interesujących historii, także mam nadzieję, że się z nimi zapoznacie. A tymczasem do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych sezonach.